Na przestrzeni wieków stworzyliśmy całe mrowie związków frazeologicznych odnoszących się do zwierząt. Nawiązujemy w nich do ich charakterystycznego wyglądu, zachowania lub zdrodzonych z czasem nieprawdziwych legend. Na przykład strusie wcale nie chowają głowy w piasek. Jest jednak jeden ssak, który swój najpopularniejszy idiom zawdzięcza nie biologii, a literaturze. A mowa o kaszalocie, a dokładniej białym wielorybie, czyli Moby Dicku z powieści Hermana Melville'a. Choć anglojęzyczne powiedzonko uganiać się za białym wielorybem nie jest raczej popularne w Polsce, tak ten frazeologizm nawiązujący do maniakalnego sposobu, w jaki kapitan Ahab próbował schwytać Moby Dicka, potrafi działać na wyobraźnię. I nie będę przed wami ukrywać. Moby Dick przez lata był również i moim nieuchwytnym białym wielorybem, gdyż dopiero przy trzecim podejściu udało mi się ukończyć tę książkę. Opowiem wam dzisiaj o trudnościach, jakie przed współczesnym czytelnikiem stawia ta jedna z najważniejszych powieści w historii amerykańskiej literatury. Zapraszam. Co prawda w krakowskim ani żadnym innym zoo na świecie nie spotkamy kaszalota, ale możemy za to podziwiać hipopotamy, czyli najbliższych lądowych żyjących krewnych waleni. Wieloryby należą do parzystokopytnych, a więc do rzędu, w którym znajdują się m.in. jelenie, krowy czy świnie. Walenie z hipopotamami łączy wspólny przodek – Indohyus. Niepozorne zwierzę, które zamieszkiwało tereny dzisiejszej Azji około 50 milionów lat temu. Dla osób, które nigdy nie interesowały się ewolucją płetwala błękitnego oraz innych przedstawicieli tych gigantycznych ssaków, może to być lekki szok. Ważący około 50 kg Indohyus przez lata adaptował się do wodno-lądowego stylu życia, ewoluując w pierwsze prawalenie. Najstarszym znanym nam osobnikiem tego parworządu jest Pakicetus, którego nazwa pochodzi od Pakistanu, czyli kraju, w którym znaleziono po raz pierwszy jego szczątki. Z każdym kolejnym krokiem ewolucyjnym prawalenie stawały się coraz lepiej przystosowane do życia w wodzie. Nozdrza przesuwały się na szczyt głowy, a kończyny zaczęły zamieniać się w płetwy. Zamieszkujące z początku jedynie nieistniejące już może tetydy zwierzęta przeprowadziły ekspansję na wody całego świata, ewoluując przy tym dalej w znane nam dzisiaj stworzenia i zapełniając niszę ekologiczną po wielkich morskich gadach, które zginęły w wymieraniu kredowym. Całej historii ewolucji wielorybów nie będę oczywiście rozkładał na czynniki pierwsze, gdyż na YouTube jest już sporo świetnych materiałów na ten temat. Zależało mi jednak na tym, aby na wstępie podkreślić wyjątkowość tych zwierząt. O ich niezwykłości przekonany był również autor Moby Dicka, Amerykanin Herman Melville, choć dostrzegał on w nich przede wszystkim symbol nieokiełznanej natury, z którą non-stop musiał mierzyć się człowiek. Jeszcze większy podziw wzbudzał w nim śmiertelnie niebezpieczny zawód wielorybnika, którym sam miał okazję się trudzić w latach 1841-1842. Książka powstała w oparciu m.in. o jego własne doświadczenia oraz obserwacje z czasów służby na statkach wielorybniczych. Zanim kontynuuję o samej książce, pozbądźmy się od razu tego słonia spokoju. Etyka połowów waleni, jak i każdej innej formy kłusownictwa, odbierana jest dzisiaj całkiem inaczej niż blisko 200 lat temu, kiedy powstawał Moby Dick. W połowie XIX wieku wielorybnictwo było jednym z najważniejszych przemysłów w Ameryce. Upolowane ssaki dostarczały wówczas olejów, fiszbinów i spermacetu, niezbędnych dla wielu gałęzi gospodarki. Ówcześni ludzie nie byli równie empatyczni wobec zwierząt i przyrody jak dziś, a poziom świadomości ekologicznej w odniesieniu do waleni praktycznie nie istniał. Nie było żadnych restrykcji ani regulacji wobec polowań na te gigantyczne ssaki, gdyż uważano, że oceany są zbyt rozległe, aby człowiek mógł zagrozić populacji wielorybów. Dopiero około 50 lat temu wprowadzono ścisłe zasady i ograniczenia w tym zakresie. I choć sytuacja od tego czasu uległa poprawie, to człowiek i tak zdążył wyrządzić nieodwracalne straty. Wiele gatunków waleni ludzie wytępili swoimi polowaniami prawie do zera. Jak chociażby największe zwierzę w historii naszej planety, płetwala błękitnego, który do dziś uważany jest za gatunek zagrożony. Dzisiejsze sposoby polowania na wieloryby, które dalej mają miejsce w niektórych częściach świata, są tak obrzydliwe, że nie chcę was w nie zagłębiać. W czasach Hermana Melville'a potyczki te należały jednak do wyrównanych i powszechnym było, iż to wieloryby, zwłaszcza agresywne gatunki zębowców jak kaszaloty, wychodziły z nich zwycięsko, zabijając lub dotkliwie raniąc wielorybników. W tamtym okresie trzeba było prawdziwej odwagi lub wybitnej głupoty, żeby w małej łódeczce wypłynąć na wody oceanu, aby ręcznie ciskać harpunem w te giganty. Dlatego na pewnym poziomie rozumiem zarówno ekscytację, jak i podziw autora dla tego zawodu i na czas czytania książki odłożyłem swoje uprzedzenia dotyczące kłusownictwa na bok i tak samo będzie w reszcie tego materiału. Moby Dick, uznawany za klasykę literatury amerykańskiej, znajduje się w Stanach na szerokiej liście szkolnych lektur. Nie oznacza to jeszcze, że zawsze jest on przerabiany przez tamtejszą młodzież w całości, ale uczniowie zapoznają się przynajmniej z obszernymi fragmentami tej książki.
Jeżeli chodzi o nasze rodzime podwórko, to nie potrafię sobie przypomnieć, abym w czasie nauki chociażby zahaczył o Moby Dicka. Oczywiście nie robię z tego żadnego zarzutu w stronę Ministerstwa Edukacji. Książek uznawanych na świecie za klasykę są tysiące i zwyczajnie nie ma tyle czasu, żeby przerobić je wszystkie na lekcjach. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że nasze postrzeganie na temat Moby Dicka bierze się często z popkulturowych nawiązań. Ze względu na to, iż jesteśmy przesiąknięci wpływem Hollywood i urzędujących w Ameryce korporacji odpowiedzialnych za produkcję animacji, nic dziwnego, że w dziełach tych możemy natknąć się na nawiązania do książki Melville'a. Na podstawie tych popkulturowych nawiązań nawet ktoś, kto nigdy nie miał w ręce Moby Dicka, potrafi stworzyć w swojej głowie ogólny zarys tej historii. Mocno enigmatyczny kapitan Ahab przedstawiany jest zawsze ze swoim znakiem rozpoznawczym, jakim jest sztuczna noga wystrugana z kości kaszalota. Jak można się łatwo domyślić, chorobliwa obsesja na punkcie białego wieloryba spowodowana jest tym, iż stary marynarz stracił kończynę w potyczce z tym lewiatanem. I jak najbardziej jest to trafna obserwacja, a karkołomna gonitwa za nieuchwytnym kaszalotem jest motywem spajającym całe dzieło. Myślę, że właśnie to szczątkowe wyobrażenie o Moby Dicku staje się pewną pułapką. Chęć zemsty, obłąkańcza pogoń, polowanie na wieloryba. Wszystkie te elementy potrafią stworzyć złudny obraz epickiej powieści przygodowej na otwartych wodach, coś w deseń wydanej w podobnym okresie książki Juliusza Verna 20 000 mil podmorskiej żeglugi. I o ile Moby Dicka można jak najbardziej zaliczyć do literatury przygodowej, tak książka Melville'a składa się przede wszystkim z wielu głębokich refleksji, szczegółowych opisów waleni oraz prozy życia ówczesnych wielorybników. W dodatku tempo powieści jest bardzo, ale to bardzo powolne. To ostatnie spowodowane jest w głównej mierze stylem pisania samego autora. Nagminnie używa on wręcz karykaturalnie długich zdań. Pozwólcie, że przytoczę wam jedno z nich, z pierwszej strony książki. Gdy tylko stwierdzę, że usta wykrzywiają mi się ponuro, gdy do duszy mej zawita wilgotny, dżdżysty listopad, gdy łapię się na tym, że mimowolnie przystaję przed składami trumien albo podążam za każdym napotkanym pogrzebem, a w szczególności gdy moja hipochondria tak mnie opanuje, iż potrzeba mi silnych zasad moralnych, by się powstrzymać od rozmyślnego wyjścia na ulicę i metodycznego strącania ludziom z głów kapeluszy, wtedy uznaję, że już wielki czas udać się na morze jak najrychlej. Zdanie pod względem literackim śliczne i samo w sobie nieszkodliwe, ale uwierzcie mi, że w książce nie doświadczycie dwóch stron z rzędu, na których nie musielibyście się mierzyć przynajmniej z jedną sentencją o podobnie długiej budowie. W Moby Dicku można spotkać sformułowania iście wielorybich rozmiarów, które zajmują nawet po pół kartki. Ze względu na przeciążenie informacyjne i złe nawyki, którym poddajemy się każdego dnia, wielu z nas posiada mniejsze lub większe problemy ze skupieniem. Nie potrafiłbym nawet zliczyć, ile razy zaczynałem jedno z tych gargantuicznych zdań, aby pod jego koniec nie pamiętać już, o co w nim chodziło. Jednocześnie pragnę od razu zaznaczyć, iż nie uważam, jakoby sama książka należała do nudnych, a napotkane przeze mnie problemy wynikały ze znużenia. Po prostu użyty przez autora nad wyraz kwiecisty styl słabo zgrywa się z naszymi XXI-wiecznymi mózgami, w których internet i telewizja wyrządziły nieodwracalne uszczerbki. Dodając do tego jeszcze garść archaicznego słownictwa, otrzymujemy książkę, której po prostu nie czyta się łatwo. W odbiorze lektury nie pomaga też jej struktura. Część fabularna powieści porozrywana jest całym szeregiem filozoficznych rozważań. Choć można w nich znaleźć uniwersalne wartości, tak trzeba pamiętać, iż książka ta ma już blisko 200 lat. I wiele z nich straciło po prostu na aktualności, co z kolei może przyczynić się do ich gorszego odbioru, gdyż współczesnemu czytelnikowi mogą się one wydawać błahe i całkowicie niepotrzebne. W połączeniu z naprawdę sporą ilością stron, Moby Dick sprawia przez to momentami wrażenie nazbyt rozwleczonego. Kolejnym istotnym elementem, który sprawiał mi problemy podczas czytania, był natłok do bólu szczegółowych opisów samych waleni. Zanim Melville zasiadł przy maszynie do pisania, długo studiował dostępne ówcześnie księgi dotyczące tych majestatycznych stworzeń. Łącząc to z własnymi obserwacjami z czasów służby na wielorybniczym statku, autor serwuje czytelnikowi całe rozdziały poświęcone wyłącznie biologii. Momentami książkę ciężko odróżnić od wpisów rodem z Wikipedii, a przy tym Moby Dick wcale nie stanowi dobrego źródła do nauki o waleniach. Wraz z postępem technologicznym w ciągu ostatnich 200 lat rozwinęła się również cetologia, sprawiając, że sporo informacji z książki, będącymi często zwykłymi naocznymi obserwacjami, przypuszczeniami i słownymi przekazami XIX-wiecznych marynarzy, straciło na aktualności. Dodatkowo sam autor intencjonalnie popełnia błędy w klasyfikacji waleni, nazywając je uparcie rybami, aby lepiej oddać wierzenia ówczesnych wielorybników dotyczących tych kolosów. Należy wiedzieć, iż niechając wszelkie dysputy, staję na poczciwym staroświeckim stanowisku, że wieloryb jest rybą i odwołuje się do świątobliwego Jonasza o poparcie. Krótko więc mówiąc, jest on dmuchającą rybą z poziomym ogonem. I tu go macie całego.
Na kanale opowiadałem jakiś czas temu o zwodniczych zarysach fabuły i blurbach, które mogą negatywnie wpłynąć na odbiór książki. Tutaj mamy raczej do czynienia z przypadkiem, w którym okłamujemy sami siebie przez wspomniane przeze mnie wcześniej błędne założenia o tym, czym w rzeczywistości jest Moby Dick. Na portalu lubimyczytać.pl można znaleźć opinie, które w mniejszym lub większym stopniu potwierdzają moją teorię. Wiele słyszałem o tej książce, zanim wziąłem ją do rąk. Wiedziałem, że opowiada o wielorybnikach i białym wielorybie. Spodziewałem się awanturniczo-przygotowej powieści w stylu Julesa Verna i być może dlatego spotkało mnie ogromne rozczarowanie. Nie tyle treścią, co stylem. Męczącym, kwiecistym, do granic absurdu rozbudowanym stylem narracji. Muszę przyznać, że nie dla mnie styl autora. Choć historia ciekawa, to dla mnie zbyt nużący i szczegółowy opis. Być może moje nastawienie było niewłaściwe. Ze względu na częste odwołania w literaturze amerykańskiej do tej pozycji, oczekiwałam niesamowicie fantastycznej historii. Język i klimat morski są fenomenalne. Niemalże czuję się, jakby się na tym statku było. Jednak zamieniłabym dużą część szczegółowych opisów anatomicznych na więcej akcji. Ja wiem, że to nie jest książka przygodowa i nie nastawiałam się na to. Ale na podręcznik od biologii też nie. Czy zatem po skonfrontowaniu się z moim białym wielorybem uważam, iż był to wysiłek niewarty zachodu? Absolutnie nie. Chciałem Was tylko przestrzec przed tym, że książka należy do wymagających i posiada swoje mankamenty wynikające głównie z jej wiekowości. Nie oznacza to jednak, że nie polecam po nią sięgnąć. Wręcz przeciwnie. Moby Dick zaskoczył mnie pozytywnie pod kilkoma względami. Po pierwsze, w książce znajduje się naprawdę sporo anegdot i dobrego humoru, których nie spodziewałem się w niej znaleźć. Większość dotyczy relacji Izmaela, czyli jednego z głównych bohaterów i przez długie momenty narratora w książce, oraz Queequega, wytatuowanego ludożercy z bliżej nieokreślonej wyspy na południowym morzu. Niecodzienny duet szybko stwarza nierozłączną parę, a Izmael wykazuje przy tym prawdziwie nowoczesne podejście do swojego kompana o odmiennej wierze i kolorze skóry. Co wyróżnia Moby Dicka na tle innych, a już zdecydowanie XIX-wiecznych powieści, to eksperymentalne podejście do samej konstrukcji otworu, jaką zaserwował Herman Melville. W lwiej części powieści, tak jak wspomniałem przed momentem, stosowana jest narracja pierwszoosobowa. W książce jest jednak kilka scenek, w których autor wprowadza całkowicie odmienne podejście. Najczęściej korzysta wtedy z teatralnej formy, bogatej w wyniosłe monologi i pozbawionej jakichkolwiek opisów, prócz okazjonalnych didaskaliów. Dotykałem wcześniej zawartej w Moby Dicku wiedzy o waleniach i tego, że z czasem stała się ona nieaktualna. Ale nauka nauką, a historia historią. Ta druga nie straciła na autentyczności. Melville poświęcił swojej książce sporo rozdziałów na opis codzienności ówczesnych wielorybników. Ich portowych miasteczek, przesądów, posiłków czy rzeczywistości, która czekała na nich na statkach. Przy lekturze można zatem wchłonąć nieco naprawdę interesującej wiedzy, która nie uległa deaktualizacji. A jeżeli żadna z tych zachęt do Was nie trafia, to wysłużę się oklepanym powiedzonkiem, że klasyki po prostu warto znać. Chociażby po to, aby wyłapywać częste nawiązania do enigmatycznego kapitana Ahaba i nieuchwytnego kaszalota w innych dziełach. Dajcie znać, czy na Waszych półkach znajdują się jakieś białe wieloryby, z którymi toczycie zażarte boje. A jeżeli mieliście okazję mierzyć się kiedyś z Moby Dickiem, to jestem bardzo ciekawy Waszych odczuć z tej lektury. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.